to szukamy miejsca 4 4 4 3 4. Tutaj to na pewno nie będzie, bo tu są jedynki. Myślę, że to tu gdzieś będzie. Tak myślę. I to po 2 będą ustawione. A przynajmniej powinny być ustawione. Tak. 4, 4, 3, 0, 1, 2. Tu powinny być 422, tak. Więc tutaj ten zabieram. Chyba będzie gitara. Tak, dobrze jest. Jeden za drugim ustawione, więc pewnie trzeba będzie wyciągać. A zobaczymy. Może nie. Tutaj ślizgów nie ma ogólnie. Więc troszkę na czuja. Trzeba wjeżdżać na podniesionych grzybkach. Ale dobra, czasami się udaje. Dobra, już koniec. Troszkę go wyciągnąłem i... No i teraz kawałek do tyłu trzeba. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie korygować tego, bo raczej nie, bo jak przestawiałem to widziałem, że było krzywo. No, chyba jest dobrze. Nie jest dobrze. No. Dobra. Jakoś to jeszcze tutaj. Tu będzie ok. Ja tu muszę pokombinować, więc naprzód. Kilka razy się podniosło, kilka razy opuściło i z powietrze zeszło. Dobra, już załadowane i lecimy do Kecin.
O, zgraben właśnie, także nie wiem, jakoś 600 km przede mną. Coś koło tego. Jakoś tak. No. Zgraben do Kecin zawiezione. 13 godzin pauzy, więc no trochę mało jak na możliwości Hermesa, ale i tak dobrze. Także a teraz jadę do Koblencji, 600 km drogi, więc no będzie. Troszkę więcej cofania bym musiał Wam pokazywać w tym filmie. Troszkę było pokazane, ale czy to będzie widać? Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy po komentarzach, czy spotka się to z pozytywnym odbiorem. Dzisiaj do poruszenia mam temat dosyć kontrowersyjny, bo przyznajcie, że no, karanie za prędkość na podstawie wyliczeń z tomografu albo dobra, postaram się mówić z tachografu, a nie z tomografu, żeby internetowi profesorowie mnie nie zjedli, ale oczywiście mówię to, żeby się pośmiać, no bo kurde, czemu by tu się nie śmiać z takich pomyłek? Ja akurat czasami mylę się celowo, więc ale ja tak lubię. Ci, co rozumieją, to fajnie. Ci, co podzielają moje poczucie humoru, no to jeszcze lepiej. No ale do czego zmierzam? Na autostradzie A9 w stronę Norymbergi, jak jest ten rozjazd jest ta krzyżówka z A4, to właśnie tam i kawałek właśnie za tą krzyżówką z A4 policja zatrzymała, nie wiem, czy to była policja, czy BAG, ale któraś służba, nieważne, ale właśnie któraś służba zatrzymała do kontroli kierowcę, którego oskarżono. Oskarżono, jak się okazało dopiero później. Ale po prostu chodzi o to, że na dystansie 8 km kierowca w sposób nieprzerwany poruszał się z prędkością 90 km na godzinę, a jak wiecie, w Niemczech obowiązuje prędkość 80 km na godzinę dla samochodów ciężarowych. No i postanowiono takiego kierowcę ukarać. Tylko teraz sobie pomyślicie, no pewnie dostał mandat, bo do 10 km na godzinę przekroczenie to jest jakieś 30 euro chyba? Tak, 30 euro. Ale nie, bowiem policja skierowała sprawę do sądu. No i teraz sobie myślicie, no i jak, takie małe przekroczenie i kierowana sprawa do sądu? No tak. Okazało się, że ten kierowca wcześniej był już karany za przekroczenie prędkości,
ale i stwierdzono, że ustawienie tempomatu na 90 km na godzinę było działaniem celowym, bo policja stwierdziła, że gdyby chwilowo przekroczył prędkość, na przykład pod wpływem zjazdu ze wzniesienia, to jeszcze, to powiedzmy sobie szczerze, nic by się nie stało, bo takie przekroczenie jest jeszcze można czymś usprawiedliwić, ale ustawienie tempomatu w sposób taki, że tą prędkość się przekracza, no to jednak nie można tego usprawiedliwić, aczkolwiek kurde, powiedzmy sobie szczerze, ale karanie, ja w ogóle pierwszy raz usłyszałem o tym, żeby policja karała za tak małe przekroczenie prędkości. Ja wiem, że od kierowców ciężarówek wymaga się znacznie więcej, to jest fakt, ale no ludzie, w Polsce ani ITD, ani policja nie czepiają się o to. Powiem więcej, żeby dostać mandat za przekroczenie, za jazdę 90 na godzinę na autostradzie w Polsce, to naprawdę trzeba mieć pecha, ale ten mandat i tak jest niski, więc generalnie nie ma zbyt dużego sensu, a wiadomo, że każdy kilometr na godzinę w transporcie czasem może być na wagę złota. W przypadku oczywiście firm, które za bardzo nie są skrupulatne w planowaniu swoich zleceń, swoich tras, i moim zdaniem takie firmy powinny być rzeczywiście karane, ale są sytuacje, w których delikatne naginanie przepisów nie spowodowałoby, że na przykład dojedziemy do celu na czas wtedy, kiedy tego potrzebujemy, czyli na przykład mamy mało czasu, a na przykład zjeżdżamy do domu, to jeszcze można to usprawiedliwić, ale generalnie już Wam mówię, jaką karę otrzymał ten kierowca. To był chyba kierowca, który kierował ciężarówką z Polski, i on dostał nie 30 euro kary za takie przekroczenie, tylko uwaga, 300 euro, czyli to jest, jak dobrze wiecie, jakieś prawie 1300 zł, tak? Więc według mnie przepis jest przepis, wiadomo, ale ja uważam, że kierowca został ukarany na siłę, i dosyć niesprawiedliwie potraktowany, bowiem taka kwota to i tak są wiadomo niskie przekroczenia, ale generalnie ja od zawsze twierdziłem, że karanie kierowcy za to, że wykonuje swoją pracę, w ogóle kompletnie się mija z celem. Jest po prostu to jest dla mnie nieludzkie. Tym bardziej, że ciężarówki mają ograniczenia prędkości, więc jaki jest sens? Tym bardziej, że błąd zapisu prędkości w tomografie wynosi 6 km na godzinę, tylko nie wiadomo, czy trzeba to dodać, czy odjąć. Zazwyczaj jest odejmowane, bo w przypadku wątpliwości prawnych sytuację powinno się rozstrzygać na korzyść obywatela, czy obwinionego. Czyli, że kierowca powinien mieć odjęte te 6 km na godzinę, czyli po odjęciu błędu byłoby to 4 km na godzinę przekroczenia.
Ja nawet tutaj, zobaczcie, 85 rysuje tomograf, 83 jest na GPS-ie, więc można śmiało założyć, że te 83 km na godzinę jest prędkością rzeczywistą tak naprawdę. Czyli wiadomo, tutaj nawet jest mniej niż to, co rysuje tomograf, więc można by śmiało odejmować wartość błędu. No ogólnie to coraz ciekawiej się robi w tym transporcie i no co? Potem będzie płacz, że nie ma kierowców. No ja się nie dziwię, no jeśli kierowcy już są karani za takie błahostki i to niemałą kwotą, no to no później będzie płacz i lament, bo nie ma towarów w magazynach, nie ma towaru w zakładach pracy. No jeszcze tylko trochę, więc to zobaczycie, jaki to będzie miało skutek. A on teraz przyspiesza, dobra, tu się troszkę odsunę od niego, było za blisko. No już od dawna nie było kolorowo, ale jeśli była taka sytuacja jedna, to znaczy, że będzie ich więcej, bo zarówno policja w Niemczech, jak i w Polsce, oni po prostu szukają pieniędzy i to nie ma żadnych wątpliwości tak naprawdę, więc no niestety albo jechać 85, albo najlepiej 80 na godzinę, albo po prostu liczyć się z tym, że jadąc 90 no trzeba będzie płacić. Ale jestem oczywiście ciekaw waszego zdania, w jaki sposób wy do tego podchodzicie, ale domniemywam, że większość z was będzie miała takie samo zdanie jak ja, także zgaduję, że będziemy się zgadzać w tym temacie ze sobą, a raczej na pewno, bo większość z was to kierowcy, oczywiście mowa o moich widzach, a ja co? Ja lecę kierunek Koblencja, albo bardziej Koblenz, także trzymajcie się wszyscy, do zobaczenia w moim kolejnym materiale i zdrówka dla was, wszystkiego dobrego, bajo.